Dzień dobry, Jakub Sypiański, tłumacz z języka arabskiego, wolontariusz Grupy Granica. Chciałem Wam opowiedzieć Państwu o skandalicznych i traumatycznych wydarzeniach, które miały miejsce 4 km od nas, pod Michałowem, wczoraj tuż po północy. Przejeżdżając przez skrzyżowanie zobaczyłem po prawej samochód z niebieską lampką, który stał w miejscu. Ominąłem go normalnym tempem, przejechałem dalej. Samochód zaczął ruszać za mną i dawać mi sygnały, żebym się zatrzymał. Samochód nie był w żaden sposób oznakowany jako policyjny czy należący do Straży Granicznej. Jednak znając kontekst, w jakim działamy, żyjemy teraz na Podlasiu, zatrzymałem się. Zacząłem otwierać okno w samochodzie, żeby odpowiedzieć na pytanie, jakie te osoby dobrorycy miały. Zobaczyłem grupę uzbrojonych osób w mundurach z karabinami. Pytań żadnych nie usłyszałem, bo około 5 sekund po tym, jak otworzyłem okno, zaczęły wobec mnie lecieć obelgi i żądania wyjścia z samochodu. Próbowałem chwycić telefon, żeby nagrać to, co się dzieje, ale wtedy usłyszałem, że zarzuty, że po co sięgam po telefon. Ta grupa osób próbowała siłą wyciągnąć mnie z samochodu, wyrwała kluczyki ze stacyjki, otworzyła siłą drzwi i zaczęła mnie wyciągać z auta. Tylko to, że miałem zapięte pasy, jak podejrzewam, uratowało mnie przed tym, że znalazłbym się chwilę później prawdopodobnie przybity do ziemi kolanem i mogę sobie tylko wyobrazić, co dalej by się stało. Te osoby, jak podkreślam, nie wylegitymowały się, nie zapytały mnie, o co chodzi. 5 sekund po tym, jak otworzyłem okienko, zaczęła się akcja pełna przemocy w stosunku do mojej osoby. Dopiero potem zaczęło się wypytywanie, pytali mnie, kim jestem, co tu robię, sugerowali, że jestem przemytnikiem. Ja chciałem podkreślić, że w samochodzie jechałem sam, jechałem normalną prędkością, nie było żadnych podstaw do badania legalności mojego pobytu również w tym obszarze, ponieważ jak Państwo wiecie, Michałowo znajduje się bardzo daleko od strefy i nie było żadnych podstaw, żeby badać to, co tam robię. Następnie po jakimś czasie na miejsce przyjechała Straż Graniczna, która mnie wylegitymowała. Ja kooperowałem, przedstawiłem im dokumenty. Straż Graniczna natomiast nie przyjęła mojego zgłoszenia o tym, że zostałem zaatakowany. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo nie może dziać się tak, że osoba, która po prostu przejeżdża przez Podlasie, albo osoba, która akurat tak jak ja działa tutaj, żeby pomagać ludziom w granicach absolutnie prawa, niosąc pomoc humanitarną, jest tak brutalnie atakowana z pogwałceniem wszelkich reguł, kontroli, zatrzymania i prawnych. Chciałbym, żebyśmy żyli w państwie prawa, w którym służby tego typu środków bezprawnych nie stosują, bo oni w tym wypadku podważają cały mechanizm, całą legalność aparatu państwowego i mam nadzieję, że jednostki czy przedstawiciele jednostek, które w ten brutalny atak były zaangażowane, doprowadzą do tego, że to zostanie wyjaśnione i że formacja taka jak powołany w tym tygodniu Honor, który ma dbać o reputację Wojsk Obrony Terytorialnej, do których prawdopodobnie należały te osoby w mundurach z karabinami, które mnie zaatakowały, że ta formacja Honor doprowadzi do tego, że cała służba zwana wojskowymi, zwana WOT-em, oczyści się z tych zarzutów i że to zostanie wyjaśnione. Chciałem podkreślić, że ten atak
nie był w żaden sposób, nie miał żadnych podstaw i był przeprowadzony ze szczególną brutalnością, na którą nie ma naszej zgody. Chciałem też podkreślić, że to, co czytamy w materiałach Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej na mój temat, nie jest prawdą. Nie mówiłem nigdy, że jestem dziennikarzem, nie jestem dziennikarzem, jestem tłumaczem z języka arabskiego, nie jechałem z piskiem opon, nie przyszło mi do głowy próbować taranować samochodu żołnierzy, nie przyszło mi do głowy kopać grupę osób uzbrojonych w karabiny z pozycji mojego samochodu. To wszystko jest nieprawda. Dziękuję, że mogłem Państwu przedstawić moją relację.